Tamten dzień pamiętam doskonale. To był chłodny listopadowy wieczór, ale w Grand Parku, w centralnej części Chicago, zebrały się tłumy ludzi, by zobaczyć, jak w Ameryce dzieje się historia. 4 listopada 2008 roku Ameryka wybrała swojego pierwszego czarnoskórego prezydenta, Baracka Obamę. Choć od tych wydarzeń minęło 15 lat, to do dzisiaj pamiętam twarze Amerykanów, ich łzy, ich radość, ale i ich niedowierzanie. No i pamiętam też, że dopiero kiedy ten wieczór wyborczy w Grand Parku się skończył, to uświadomiłem sobie, jak przenikliwe zimno panowało na miejscu. W tym odcinku podcastu opowiem Ci, co było dalej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Ameryka na długo zapamięta tamten dzień. 4 listopada 2008 roku wybory prezydenckie w USA wygrał Barack Obama, który tym samym został pierwszym czarnoskórym przywódcą Stanów Zjednoczonych. Od tamtego czasu jednak Ameryka ogromnie się zmieniła. Dzisiaj o Biały Dom walczy dwóch starszych panów, a Amerykanie mają serdecznie dość polityki i z rozrzewnieniem wspominają czasy Baracka Obamy. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, dlaczego Ameryka najpierw rozczarowała się swoim prezydentem, a teraz znów tęskni za Obamą. Jest czwartek, 21 marca 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Hello, Chicago! Tego przemówienia słuchało 240 000 ludzi w Grand Parku w Chicago oraz miliony przed telewizorami i ekranami komputerów na całym świecie. 47-letni wówczas polityk, który szturmem wygrywał kolejne prawybory, a teraz był już prezydentem elektem, mówił o wychodzeniu z kryzysu ekonomicznego, o sytuacji na świecie, o swoich poprzednikach, ale przede wszystkim o nadziei. A man touched down on the moon. Człowiek stanął na Księżycu, w Berlinie runął mur, a w tym roku podczas tych wyborów 106-letnia kobieta dotknęła palcem ekranu i zagłosowała. Przeżyła w Ameryce ponad 100 lat, widziała najjaśniejsze i najczarniejsze momenty i wie, że Ameryka może się zmienić. Tak, możemy. Yes, we can. On jest inspiracją dla każdego biednego, dla czarnego lub latynoskiego dziecka w Ameryce. On pokazał, że można wszystko przezwyciężyć, studiować prawo na Harvardzie, a w końcu być przywódcą tego kraju. To na pewno wielki krok naprzód i dlatego jestem teraz szczęśliwy. Ja jestem dzieckiem lat 60. Urodziłam się w czasie, gdy żył Martin Luther King i pamiętam jeszcze segregację rasową. Pamiętam, jak czarni musieli siadać z tyłu autobusu i nie mogli chodzić do tych miejsc, do których my, biali, mogliśmy. Dlatego to wszystko jest dla mnie tak wspaniałą zmianą w naszym kraju. To był moment dla wielu Amerykanów dumy i optymizmu. To oczywiście Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie i jedyny polski dziennikarz akredytowany na stałe w Białym Domu. Razem z Markiem w 2008 roku byliśmy w Ameryce i obserwowaliśmy wybór Obamy. Zresztą cała kampania wyborcza Obamy odbywała się pod hasłami Hope, czyli nadzieja, albo Yes we can, czyli tak możemy. No i ten nastrój udzielił się zdecydowanej większości Amerykanów. On wygrał wybory zdecydowanie, ale też sondaże pokazywały, że mniej więcej 2/3 Amerykanów, czy ponad 2/3 Amerykanów, pytanych o to, co odczuwają w tym momencie, jak patrzą na zwycięstwo Obamy, odpowiadali dumę, optymizm, ekscytację. Ponad 60% Amerykanów z takimi uczuciami przywitało prezydenturę Obamy. Oczywiście nie wszyscy, dlatego że jeśli pytano wyborców Johna McCaina, to oni mieli obawy, lęki, ale jednak zdecydowanie w Stanach Zjednoczonych dominował nastrój optymizmu i nastrój, czy oczekiwanie poprawy relacji rasowych w Stanach Zjednoczonych. Dla niektórych był to dowód na to, że te relacje już się na tyle poprawiły, że czarnoskóry polityk może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, a dla innych był to sygnał, że nawet jeśli one nie są w tej chwili jeszcze najlepsze, czy takie, jakie powinny być, to na pewno się poprawią. Szczególnie Afroamerykanie liczyli właśnie na taką istotną zmianę w relacjach rasowych w Stanach Zjednoczonych. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully. Kiedy popatrzymy sobie na ten moment inauguracji sprzed 15 lat, to te pierwsze decyzje, które Barack Obama podejmował wtedy w 2009 roku, co to były za decyzje? Czy to były decyzje trafione? No i na ile na tych decyzjach ciążył kryzys finansowy, na fali którego Barack Obama przecież tę prezydenturę zdobył? W dużym stopniu kryzys finansowy ciążył na Ameryce wówczas. Przecież wtedy bezrobocie w Stanach Zjednoczonych przekraczało 10%, sięgnęło nawet 12% albo i więcej w niektórych regionach. Także to był poważny problem. To było miliony bankructw indywidualnych. Ludzie musieli wyprowadzić się albo po prostu porzucali swoje domy, dlatego że ich wartość spadła znacznie poniżej wartości kredytu, jaki zaciągnęli na domy czy mieszkania. Ameryka przeżywała naprawdę poważny kryzys gospodarczy, który był odczuwalny znacznie bardziej niż w Polsce, bo jednak my przeszliśmy przez ten kryzys w miarę bezboleśnie. No, oczywiście były problemy, ale to nie była ta skala kryzysu, jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. No i to był pierwszy główny problem, przed którym stanął Obama. No i pierwsze problemy, dlatego że gigantyczny pakiet stymulacyjny, który zaproponował, stał się przedmiotem politycznego sporu. On go przeforsował, ale nie w takim kształcie, jak chciał, czy jak proponował pierwotnie. No i Ameryka zaczęła powoli wychodzić z kryzysu, ale nie było to odbicie takie, jakie miało miejsce na przykład w 2021 roku po okresie pandemii. Było to takie powolne, mozolne wychodzenie z kryzysu gospodarczego. Druga sfera, w której Obama zaczął podejmować decyzje, to były kwestie polityki ekologicznej i tutaj był dosyć istotny zwrot, jeśli chodzi o decyzje administracji amerykańskiej. Także kwestie obyczajowe. Obama zmienił stosunek Stanów Zjednoczonych do kwestii LGBT, finansowania badań nad komórkami embrionalnymi, komórkami macierzystymi. To była istotna, zauważalna zmiana, ale to nie był jeszcze ten moment, który przeszedł kilka lat później, kiedy w Stanach Zjednoczonych zalegalizowano małżeństwa homoseksualne. Natomiast te decyzje już podejmował i one budziły także kontrowersje i duży opór ze strony konserwatywnej Ameryki. No i trzecia sfera, w której nastąpiły zmiany, no to znacząca zmiana w amerykańskiej polityce zagranicznej. Po prezydenturze George'a Busha, który rozpoczął nie tylko wojnę w Afganistanie, ale także wojnę w Iraku wieloletnią z tysiącami amerykańskich ofiar. Tutaj nastąpiły dosyć istotne zmiany, włącznie z tym, że podjął w końcu nieudaną i niezrealizowaną decyzję zamknięcia bazy Guantanamo na Kubie. Zniósł ograniczenia w relacjach amerykańsko-kubańskich. Tutaj ta zmiana była zdecydowanie zauważalna. No i to był też czas, kiedy już rodziła się idea resetu z Rosją, relacji z Rosją, która później niefortunnie zakończyła się dla tej amerykańskiej polityki, czyli inwazją Rosji na Krym. I w tym momencie ta polityka Obamy, polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji się zmieniła. No ale te pierwsze lata prezydentury Obamy, no to była właśnie próba normalizacji stosunków z Rosją, która okazała się niewypałem. Jak byś określił ten czas, kiedy Barack Obama był prezydentem 2008-2016? Co to był za czas dla Ameryki? Po pierwsze, to był czas właśnie takiego mozolnego wychodzenia z kryzysu gospodarczego, ale także rozczarowania, ponieważ wielu Amerykanów liczyło na to, że Obama będzie w stanie zmienić relacje społeczne, relacje gospodarcze, czyli na przykład kwestie podatków, że doprowadzi do zmniejszenia tych różnic społecznych istniejących w Stanach Zjednoczonych. No ale tego mu się nie udało zrobić i to był okres takiego trochę rozczarowania Amerykanów. I gigantyczną zmianą, jaką wprowadził Obama w kwestiach społecznych czy gospodarczych, to była sprawa Obamacare, czyli zmiana systemu ubezpieczeń zdrowotnych, która wywołała w Stanach Zjednoczonych bardzo duże kontrowersje. Ale to był także okres ogromnych zmian obyczajowych. Pierwsze decyzje dotyczące kwestii społecznych, obyczajowych, LGBT czy badań z wykorzystaniem komórek macierzystych podejmował na początku swojej prezydentury, ale jeszcze wtedy na przykład Obama publicznie, tak jak w kampanii wyborczej, wypowiadał się przeciwko małżeństwom homoseksualnym. Kolejne lata
całkowicie zmieniły Amerykę w tych kwestiach i decyzją Sądu Najwyższego w całych Stanach Zjednoczonych zalegalizowano małżeństwa homoseksualne. Zmieniła się całkowicie obyczajowość w tej kwestii w Stanach Zjednoczonych i o ile na początku prezydentury Obamy większość Amerykanów była przeciwna małżeństwom homoseksualnym, tak na końcu jego prezydentury zaszły tak duże zmiany obyczajowe w Stanach Zjednoczonych, że zdecydowana większość Amerykanów popierała już tego typu związki. Jeszcze jeden element, z którym mieliśmy do czynienia w Ameryce, jak na całym świecie, czyli mocne zaistnienie w świadomości ludzi, czy w życiu ludzi mediów społecznościowych. Na początku prezydentury Obamy, jeśli ktoś potrzebował dowiedzieć się czegoś, co dzieje się na świecie, no to korzystał z tych mediów głównego nurtu, czyli stacji telewizyjnych, stacji radiowych. Natomiast pod koniec prezydentury Obamy zdecydowana większość informacji, jaka docierała do ludzi, kształtowała ich świadomość, kształtowała ich poglądy, to było właśnie dzięki mediom społecznościowym. No i tutaj także upatruje się jednej z przyczyn późniejszych głębokich podziałów politycznych w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak na całym świecie. And CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. With its 29 electoral votes, Donald Trump wins Florida, a huge win. Mamy rok 2016. Barack Obama kończy prezydenturę, wybory niespodziewanie dla wszystkich wygrywa Donald Trump. Co takiego się stało, że po tych 8 latach prezydentury Obamy, która miała być taką nadzieją dla Ameryki, po pierwsze Hillary Clinton poniosła sromotną porażkę, a po drugie już wtedy w Ameryce, jak i pewnie na całym świecie, była tak ogromna polaryzacja i tak dużo złych emocji? Myślę, że kwestia mediów społecznościowych, które zaostrzyły te podziały, odegrała bardzo istotną rolę w tej polaryzacji, dlatego że ludzie zaczęli wierzyć w różne rzeczywistości, jakby żyć w różnych rzeczywistościach. Ci, którzy czytali prawicowe portale internetowe czy strony na Facebooku, żyli w zupełnie innej rzeczywistości niż ci, którzy czerpali informacje z mediów głównego nurtu albo z tych liberalnych, bardziej lewicowych mediów społecznościowych. Także przeciwnicy polityczni mogli wykorzystywać, obchodzić te media głównego nurtu, które jednak jakiś konsensus, przynajmniej co do faktów, budowały. Więc myślę, że to była jedna z przyczyn, ale druga była także taka, że te zmiany obyczajowe w Stanach Zjednoczonych dla dużej części Amerykanów były chyba trochę za szybkie. Wielu Amerykanów, szczególnie z prowincji, szczególnie z tych stanów położonych nie na wschodnim, nie na zachodnim wybrzeżu, tylko w środku Ameryki, nie byli przygotowani na te zmiany, więc myślę, że to mogło się również i na pewno przyczyniło się do wzmocnienia polaryzacji w Stanach Zjednoczonych. No ale także to, o czym wspomniałem na początku, czyli to, że ten pakiet gospodarczy, pakiet reform gospodarczych po czasach potężnego kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych nie został uchwalony w takiej skali, jak Obama chciał. Że ten wzrost gospodarczy, to wychodzenie z kryzysu było bardzo powolne. To, co stara się uniknąć teraz Biden, czyli nie inwestowano w amerykańską prowincję, nie inwestowano w amerykańskie zakłady pracy, nie przywracano produkcji, która przeniosła się za granicę w czasie prezydentury Clintona, a potem w czasie prezydentury Busha do takich krajów jak Chiny czy Indie. Nie przywracano tego do Stanów Zjednoczonych, że stworzono gigantyczną część amerykańskiej populacji, która miała takie poczucie porzucenia, poczucie tego, że elity waszyngtońskie, że politycy się nimi nie zajmują. No i to był ten podatny grunt, na który trafił później przekaz Donalda Trumpa, który przyszedł z przekazem, który istnieje do dzisiaj, czyli Make America Great Again, przywróćmy świetność, przywróćmy wspaniałość Ameryce, który przekonał wielu Amerykanów, szczególnie z prowincji, że Ameryka chyli się ku upadkowi i że trzeba powrócić do czasów, które oni pamiętali jeszcze jako tę wspaniałą, wielką Amerykę. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie i jedyny polski dziennikarz akredytowany na stałe w Białym Domu, opowiada w tym odcinku o Baracku Obamie, prezydencie, który rozpoczął urzędowanie dokładnie 15 lat temu. Już za chwilę opowiemy Ci o największym sukcesie i największej porażce Obamy i odpowiemy na najważniejsze pytanie: dlaczego Ameryka 2024, pogrążona w politycznym klinczu między Bidenem a Trumpem, tęskni za czasami Obamy? Nie zapomnij zostawić swojego komentarza pod tym odcinkiem, a jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. I włącz też powiadomienia, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka.
Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. To jest Podcast Świat. Barack Obama urodził się w 1961 roku na Hawajach. Jego ojciec był Kenijczykiem, a ojczym pochodził z Indonezji. Dlatego młody Barack spędził kilka lat w Dżakarcie. To zresztą był jeden z powodów, dla którego Donald Trump twierdził później, że Obama nie jest Amerykaninem. Spoiler, jest Amerykaninem, a jego akt urodzenia został przedstawiony do publicznej wiadomości. Barack Obama studiował politologię i prawo, a w stanie Illinois, gdzie przez lata był senatorem, angażował się w pomoc prawną dla mniejszości rasowych. To właśnie z tego okresu Obamę pamięta Gabriel Piemonti, dziennikarz lokalnej gazety Hyde Park Herald z południa Chicago. Zawsze był bardzo bezpośredni i przede wszystkim dostępny. Pamiętam, że często pracowałem nad jakimś tematem w niedzielę i zawsze mogłem zadzwonić do niego na komórkę, a on zawsze odbierał. Mimo że było to niedzielne popołudnie, a on, jak słyszałem w tle, bawił się z dziećmi. Zawsze był gotów rozmawiać i to z dziennikarzem małej lokalnej gazety. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. W 2004 roku o Obamie było już głośno w całej Ameryce po tym, jak wygłosił płomienne przemówienie na konwencji demokratów. 4 lata później wygrał wybory, by kolejnych 8 lat spędzić w Białym Domu jako 44. prezydent Stanów Zjednoczonych. Myślę, że największym sukcesem Obamy była reforma ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare, która, gdy była wprowadzana, przyczyniła się do spadku popularności Obamy, szczególnie, że republikanie przystąpili do zmasowanego ataku na ten program reform opieki zdrowotnej. Chodziło o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tych, którzy wcześniej nie mieli dostępu do tego ubezpieczenia, którzy byli tak naprawdę pozbawieni bezpośredniej opieki, codziennej opieki zdrowotnej. Natomiast republikanie starali się przekonać, że państwo przejmie kontrolę nad zdrowiem obywateli, że decyzje zamiast lekarzy będą podejmować za nich urzędnicy państwowi, że Stany Zjednoczone zbankrutują, dlatego że będą musiały dofinansowywać ubezpieczenia zdrowotne tych, których na to nie stać. Także to nie był popularny program społeczny, kiedy został wprowadzany. Zdecydowana większość Amerykanów w pewnym momencie była mu przeciwna. Natomiast obecnie trudno sobie wyobrazić Ameryki bez Obamacare. Biden te programy społeczne wprowadzone przez Obamę związane z Obamacare rozszerza i w tej chwili polityk, który mówi o tym, że trzeba zlikwidować Obamacare albo odebrać część tych uprawnień, które uzyskali Amerykanie, polityk, który głosi takie tezy, jest skazany na polityczną porażkę, dlatego że Obamacare cieszy się ogromnym poparciem w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowana większość Amerykanów, nawet jeśli z niego nie korzysta, to uważa, że był to dobry społecznie program. Także myślę, że Obamacare był największym sukcesem Obamy. Natomiast jeśli chodzi o porażki, no to jest moja prywatna opinia, ale moim zdaniem największą porażką Obamy była próba naprawy relacji z Rosją i do inwazji na Krym, rosyjskiej inwazji na Krym, Obama, ale także Hillary Clinton, która była w jego administracji, pamiętamy ten słynny przycisk reset, czerwony przycisk reset, który wciskała podczas spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. We want to reset our relationship. Te pierwsze lata prezydentury Obamy w kwestiach polityki zagranicznej, relacji z Rosją były okresem takim trochę naiwności. To się zmieniło w 2014 roku, kiedy Rosja zajęła Krym. Wtedy nastąpił zwrot w polityce Obamy wobec Rosji. Przyszły sankcje, przyszło rozmieszczenie dodatkowych wojsk na flance wschodniej. No ale jednak większość prezydentury Obamy to była taka nadzieja i próba poprawy relacji z Kremlem, która nie nastąpiła, a wręcz przeciwnie, zakończyła się katastrofą dla Ukrainy, czyli zajęciem przez Rosję Krymu. A co stało się z rasizmem w Ameryce? Czy Obama choć trochę to zmienił? Kwestie rasowe były zawsze problemem w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że większość Amerykanów jest rasistami, no ale jednak są takie kwestie, które dzielą Amerykanów, typu preferencje dla osób z mniejszości rasowych przy dostawaniu się na wyższe uczelnie, czy na przykład różnego rodzaju programy pomocy społecznej. To są kwestie, które zawsze budziły w Ameryce emocje, zawsze budziły podziały i
Wydaje mi się, że to nie jest tak, że te relacje nagle się poprawiły po zwycięstwie Obamy, a potem się znacząco pogorszyły. Myślę, że ta poprawa relacji była po części złudzeniem albo usprawiedliwieniem dla tych, którzy mogli powiedzieć, że no proszę, skoro wybraliśmy już prezydenta, który jest czarnoskóry, no to nie musimy się zajmować takimi kwestiami jak na przykład głębokie podziały co do majątku Amerykanów, głębokie podziały dotyczące wykształcenia, warunków startu życiowego. Dla części ludzi prezydentura Obamy była właśnie wymówką, że te kwestie już zostały załatwione. Myślę także, że prezydentura Donalda Trumpa, także media społecznościowe przyczyniły się nie tyle do pogorszenia relacji rasowych w Stanach Zjednoczonych, co do uwypuklenia ich, że ci, którzy siedzieli cicho albo nie mieli jak wyrazić swoich poglądów anonimowo, dzięki mediom społecznościowym takie narzędzie zyskali, a dzięki publicznym wypowiedziom Donalda Trumpa nabrali większej odwagi, żeby swoją niechęć do mniejszości rasowych czy niechęć do czarnoskórych Amerykanów publicznie wyrażać. Jak Amerykanie zapamiętają Baracka Obamy? Myślę, że poczucie historyczności tej prezydentury jest cały czas obecne. Tym bardziej, że nadal Ameryka nie ma pierwszej kobiety prezydenta. Więc to, że czarnoskóry polityk został prezydentem, nadal jest wielkim historycznym wydarzeniem. I tak jest postrzegane przez Amerykanów. Ale z czasem notowania Obamy idą w górę. Między innymi za sprawą tego, że zmienił się stosunek do Obamacare, zmienił się stosunek do jego programu gospodarczego. Ludzie jednak z dystansu, patrząc na to, co robił Obama, zaczynają doceniać to, w jakim sytuacji się znalazła Ameryka wówczas i jednak Obama Amerykę z tego kryzysu może wolniej niż oczekiwano, ale jednak wyprowadził. I jeżeli popatrzymy na notowania wszystkich prezydentów w historii, takie sondaże się prowadzi, ośrodki badania opinii publicznej pytają Amerykanów, jak oceniasz George'a Waszyngtona, jak oceniasz Reagana, jak oceniasz Trumpa, jak oceniasz Obamę, to notowania Obamy z roku na rok idą w górę. Jeszcze kilka lat temu, kiedy opuszczał Biały Dom, był gdzieś tam na 20 którymś miejscu w tym rankingu prezydentów. Obecnie znajduje się na 11. Oczywiście nie jest oceniany tak wysoko jak prezydenci Jerzy Waszyngton, czy Roosevelt, czy Eisenhower. Natomiast po latach ocena prezydentury Baracka Obamy wyraźnie wśród Amerykanów się poprawiła. Zdecydowanie wyprzedza Billa Clintona, zdecydowanie wyprzedza obecnego prezydenta Joe Bidena, no i zdecydowanie wyprzedza swojego następcę, czyli Donalda Trumpa. A co teraz robi Barack Obama? Jest oczywiście byłym prezydentem, jeździ z wykładami, ale także jest właścicielem firmy produkującej podcasty. Wciąż jest czynny politycznie i najprawdopodobniej jesienią w wyborach prezydenckich poprze Joe Bidena, swojego niegdysiejszego wiceprezydenta. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie, komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.